Kowalski, jestem szefem działu marketingu i standaryzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Moja jednostka jest jednostką naukowo-badawczą, która świadczy usługi badawcze i rozwojowe zarówno dla rolnictwa, jak i przede wszystkim dla przemysłu maszyn rolniczych. No, to nie to. Proszę Państwa, zacznę dość nietypowo. Chciałbym podkreślić, że Polska nie jest krajem typowo rolniczym. Jeżeli Państwo zechcecie spojrzeć na udział sektora rolniczego w strukturze produktu narodowego Polski, to wynosi on tylko około 3%. Jest to porównywalne z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, może w niektórych przypadkach ciut wyższe. Oczywiście ten udział w eksporcie, zauważcie Państwo, on jest znacznie wyższy niż udział w całej strukturze produktu krajowego. Znaczy to, że polskie rolnictwo jest coraz bardziej nastawione proeksportowo, ale wielkość tego wycinka jest nieporównywalna w stosunku do produkcji przemysłowej, do działalności handlowej, do budownictwa, a przede wszystkim do sfery usługowej. Tak więc zapamiętajmy, że rolnictwo w produkcie krajowym brutto Polski stanowi około 3%. Też nie będę oryginalny, jeśli powiem, że nie wszystko jest dobrze w tym naszym rolnictwie. Z tytułu zaszłości mamy szereg problemów o charakterze strukturalnym. Proszę Państwa, na dziś w Polsce mamy około 1,5 miliona gospodarstw, z czego tylko około 300 000, czyli 20% z tej liczby, zajmuje się dostarczaniem towarów na rynek. Około 80% są to gospodarstwa produkujące bądź na własne potrzeby, bądź na lokalny handel typu targowiskowego. Niekiedy są to wręcz gospodarstwa o charakterze socjalnym. Oczywiście te 300 000 gospodarstw, jeżeli przeanalizujemy, to zajmują one około 60% powierzchni gruntów ornych w Polsce. Natomiast w tych 40% pozostałych w gospodarstwach małych, nieprodukujących na rynek, jeszcze tkwi prosta rezerwa naszego rolnictwa. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 10 hektarów. Jest to znacznie lepiej niż w roku 90, gdzie wynosiło 6,4 hektara i ten wzrost następuje systematycznie, ale przy tradycyjnej produkcji rolnictwa typu zbożowego, przy analizowaniu takich zagadnień jak sensowność, racjonalność mechanizacji takiej produkcji, ta wielkość jest zbyt mała. Mamy tę świadomość. Musimy też zwrócić uwagę, że 2,4 miliona, 2,5, według różnych źródeł są to różne wielkości, ale powyżej 2 milionów ludzi pracujących w rolnictwie stanowi to około 16%, wytwarza, jak Państwo pamiętacie, 3% produktu krajowego brutto. To też świadczy o tym, że mamy jeszcze dość wiele do zrobienia, ażeby tych zatrudnionych ludzi lepiej, bardziej produktywnie wykorzystać lub
spowodować ich przeniesienie do innych działów produkcji, ograniczając produkcję w rolnictwie, zatrudnienie w rolnictwie, a zwiększając wydajność pracy w rolnictwie. Tutaj wiele do zrobienia ma sfera mechanizacji, automatyzacji pracy, unowocześnienia wszystkich działań realizowanych w rolnictwie. Z wyposażeniem technicznym rolnictwa, proszę Państwa, też wcale nie jest tak dobrze. Pracuje w Polsce około 2 milionów ciągników. To jest wielkość porównywalna z rolnictwem niemieckim, tylko musimy uświadomić sobie, że średni wiek tych ciągników jest, proszę Państwa, 23 lata. A każdy rolnik, który pracuje na roli, zaczyna modernizację swojego gospodarstwa od modernizacji siły pociągowej, od zakupu ciągnika. To oczywiście nie tylko lata stanowią o niedoskonałości tego technicznego wyposażenia rolnictwa. To nie tylko lata, proszę Państwa, to są ciągniki zużyte, to są ciągniki o małej mocy, o niskim nasyceniu hydrauliką i tymi wszystkimi parametrami technicznymi, które pozwalają Państwu efektywnie pracować. W ostatnich czasach następuje intensywna modernizacja gospodarstw i ona dokonuje się zwłaszcza w tej grupie gospodarstw dużych, powyżej 30 hektarów. My w ogóle w Instytucie oceniamy, że poniżej 30 hektarów przy tradycyjnych uprawach rolnych racjonalność mechanizacji jest dyskusyjna. Aby maszyny, nowoczesne maszyny mogły być efektywnie stosowane, musi być odpowiedni areał i ten areał musi naszym zdaniem przekraczać 30 hektarów. Oczywiście istnieją w rolnictwie również problemy z infrastrukturą rolniczą, na przykład ze sprawami melioracji. W ogóle nie ma właściwie w powijakach, istnieje infrastruktura dla nawadniania, dla irygacji. Nie mamy zbiorników retencyjnych małych, które pozwalałyby korzystać dla rolnictwu z wód powierzchniowych, a nie z instalacji wodociągowych. Oczywiście z pozostałego systemu mamy również pewne plusy, proszę Państwa. Wszyscy rolnicy w Polsce i ich rodziny są w systemie ubezpieczeń społecznych. Otrzymują niskie, bo niskie, ale emerytury rolnicze, otrzymują pełne świadczenia zdrowotne. To jest duży plus, który jest od 1975 roku. I obserwujemy również bardzo istotną poprawę kondycji finansowej polskiego rolnictwa po wprowadzeniu współpracy, po wprowadzeniu funduszy europejskich, po zmianach systemowych, które nastąpiły w roku 90. Jakie są pozytywne zmiany w rolnictwie i w otoczeniu rolniczym? A więc przede wszystkim, proszę Państwa, zachodzi zmiana pokoleniowa wśród rolników. Do rolnictwa trafiają młodzi rolnicy, dobrze wykształceni, którzy są przygotowani do wykorzystania specjalistycznego, nowoczesnego usprzętowienia rolnictwa. Następuje zmiana pojmowania rolnictwa. Rolnictwo przestaje być traktowane jako obowiązek wobec ojcowizny, czy jakiś moralny obowiązek, tylko jest traktowane jak normalny biznes. Ta działalność ma przynosić zyski, ma być społecznie pożyteczna, użyteczna nie tylko dla mnie jako rolnika, ale i dla całego społeczeństwa. Tworzą się i modernizują nowe, duże i efektywne gospodarstwa, które są nastawione na produkcję rynkową. Następuje również silna specjalizacja w gospodarstwach, oddzielenie produkcji roślinnej od na przykład produkcji zwierzęcej.
specjalizowanie się pozwala na zapewnienie pełnego technicznego uzbrojenia określonych gałęzi produkcji. Wszystkiego nie można zmechanizować w jednym gospodarstwie. Należy się nastawić na określony rodzaj działalności gospodarczej i prowadzić ją w sposób nowoczesny i efektywny. Następuje na przykład optymalizacja poziomu nawożenia i ochrony roślin. I tutaj pod uwagę rolnicy biorą nie tylko kryteria związane z ochroną środowiska, ale przede wszystkim również kryteria ekonomiczne. Dają tyle nawozów i tyle środków ochrony roślin, aby to kosztowało jak najmniej, nie więcej niż rośliny mogą wchłonąć, bo to, czego nie wchłoną, jest stratą dla rolnika w kieszeni i jest jednocześnie balastem dla środowiska. Następuje bardzo szybki rozwój pożniwnej obróbki plonów i lepsze wyposażenie zarówno gospodarstw, jak i całego łańcucha logistycznego produktów rolnych w drodze z pola do sklepu. Subwencje dla farmerów i terenów wiejskich, które bazują na dofinansowaniach zarówno z budżetu krajowego, jak i ze wspólnej polityki rolnej, jak również ze środków przedakcesyjnych, z FAR, z SAPARD-u oraz zmiany w polityce banków wobec rolników. Banki coraz bardziej i bardziej zaczynają traktować rolnictwo jak biznes i jak biznes mający duże szanse na powodzenie i zarabianie pieniędzy. Wzrasta liczba specjalistycznych farm, które oferują, firm, które oferują usługi rolnikom na wysokim poziomie technicznym. Na rynku krajowym jest dostępny pełen zakres maszyn i urządzeń, nie tylko produkcji krajowej, ale również z importu, które są do wykorzystania przez rolników. Następuje również szybki rozwój polskiego przemysłu przetwórstwa żywności i produkcji żywności, które wymaga wysokich jakościowo surowców rolnych i ta współpraca z przemysłem spożywczym wymusza na rolnikach dostosowywanie się do wymagań tego, kto tę żywność przetwarza. Następuje również duży wzrost popytu na polską żywność, która ma opinię zdrowszej, która ma opinię, że jest produkowana bardziej naturalnie niż w przemysłowych fermach na zachodzie, że nie ma sytuacji przenawożenia, przesytu środkami ochrony roślin lub jakichś nowoczesnych metod karmienia zwierząt, które powodowały na przykład chorobę Creutzfeldta-Jakoba i w tym okresie na przykład polska wołowina cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Również kooperacja rolnictwa z dużymi sieciami handlowymi spowodowała wzrost wymagań, wzrost poziomu jakości współpracy rolnictwa i gospodarstw z systemem sprzedaży żywności. Jak wygląda, proszę Państwa, struktura produkcji polskiego rolnictwa? A więc przede wszystkim, jeżeli patrzeć ilościowo, najwyższy jest udział produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Następnie produkcja zbóż, produkcja mleka i przetworów mlecznych. Bardzo ważne, zarówno dla rynku krajowego, jak i dla eksportu, jest wysoki udział produkcji warzyw i owoców
Polska staje się lokalną potęgą w eksporcie tego typu produktów rolnych. Również rośliny o charakterze przemysłowym, tytoń, produkcja papierosów itd., itd. Gdzie tkwią źródła postępu w produkcji rolnej w Polsce? A więc, proszę Państwa, w produkcji roślinnej przede wszystkim następuje intensyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych odmian roślin i optymalizację poziomu nawożenia i ochrony roślin. Te nowe odmiany roślin, które wprowadzane są w polskiej produkcji roślinnej, muszą cechować się wysokim poziomem jakości plonu, muszą się charakteryzować wysoką wydajnością, ale również odpornością na choroby, odpornością na warunki meteorologiczne występujące w Polsce, zdolność na przykład do wzrostu w trudniejszych warunkach glebowych, bo polskie rolnictwo niestety nie charakteryzuje się w przewadze dobrą jakością gleb. Gleby mamy raczej ubogie, piaszczyste, wymagające odpowiedniego nawożenia kultury i sprzyjających warunków opadu. Wiemy, że pełnię swoich możliwości te nowe odmiany roślin mogą wykazywać tylko przy wysokim poziomie agrotechnologii, którą polski rolnik musi zapewnić. Muszę powiedzieć, że Polska cieszy się z tego, że wiele nowych odmian roślin wytwarzanych w polskich ośrodkach naukowych jest również rejestrowanych na rynkach Unii Europejskiej. Jak wygląda, proszę Państwa, chemizacja w polskim rolnictwie? Otóż zauważcie Państwo, że poziom ochrony roślin do roku 2004 był dość stabilny. Nic wielkiego się tu nie działo. W tym trudnym dla rolników okresie pod względem finansowym rolnicy przede wszystkim oszczędzali, aby przeżyć. Ograniczali wielkość chemizacji ze względu na brak środków finansowych. Ten poziom ochrony roślin zaczął rosnąć po przyłączeniu się do Unii Europejskiej ze względu poprawy sytuacji finansowej, ale ze zrozumienia tego, że wyższy, bardziej racjonalny poziom ochrony roślin pozwala uzyskać wyższe plony, które dają wyższy przychód. Również nawożenie, proszę Państwa. Jeżeli spojrzymy, to po przyłączeniu do Unii Europejskiej poziom nawożenia NPK wzrasta. Jest on na przykład wyższy niż we Francji. Wyższy może i dlatego, czy właściwie przede wszystkim dlatego, że takie są potrzeby polskiej gleby, że nie mamy tak żyznych gleb i musimy się wspomagać wyższym poziomem nawożenia. Spada na przykład całkowicie systematycznie nawożenie, wapnowanie gleb, bo polskie gleby niestety mają tendencję do zakwaszania. Jak wygląda postęp w hodowli? A więc, proszę Państwa, tu przede wszystkim nastąpiła specjalizacja w chowie bydła. Rozdzieleniu uległa produkcja mięsa od produkcji mleka. Nie ma uniwersalności w tym zakresie. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, że pogłowie krów spadło o połowę z 10 milionów do 5 milionów, a produkcja mleka wzrosła, to znaczy, że odbyło się to drogą wzrostu wydajności mleka od krowy. Jest to intensyfikacja produkcji rolnej w tym zakresie. Nastąpiła również selekcja ras bydła do produkcji mięsnej i do produkcji mlecznej.
Nastąpiły zmiany w żywieniu. Przede wszystkim, proszę Państwa, kompletnie zostało zlikwidowane praktycznie wykorzystywanie ziemniaków jako paszy dla zwierząt. Ziemniaków jako paszy dla zwierząt i zastąpienie ich mieszankami pełnowartościowymi. Oczywiście wprowadziło to wyższą efektywność stosowania, skrócenie okresu hodowli, zwiększenie przyrostów jednostkowych. Wzrasta jakość i jednorodność produkcji. Proszę Państwa, ta jednorodność produkcji jest niezmiernie ważna dla masowych odbiorców produktów rolnych. A więc partia handlowa tuczników poniżej 250 sztuk jednorazowo jest niekorzystna i można mniej korzystną cenę uzyskać, jeżeli sprzedaje się drobnymi partiami, bo duże zakłady przetwórcze wiedzą, że na jednorodności partii uzyskują większe zyski. Bardzo szybko wzrosła, proszę Państwa, produkcja drobiarska w Polsce. Staliśmy się drugą potęgą w Europie pod względem produkcji mięsa i przetworów drobiowych po Wielkiej Brytanii. 30% tej produkcji idzie na eksport i to nie tylko do Europy, ale na cały świat. Również mamy bardzo wysoki udział w eksporcie. Około 80% polskiej wołowiny idzie na eksport, dlatego że następuje szybki przyrost produkcji, natomiast popyt na rynku krajowym ze względów cenowych i tradycji żywieniowej jest ograniczony. Oczywiście problemem jest produkcja świń, gdzie rynek krajowy wchłonąłby znacznie więcej. Ze względu na jeszcze duże rozdrobnienie i dość małą efektywność jesteśmy importerem netto i to z Niemiec, Danii, Belgii, Hiszpanii, świń, prosiąt, warchlaków do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego. Jak rośnie, proszę Państwa, polski eksport? Ten rysunek jest bardzo wymowny. Zauważcie Państwo, eksport wzrasta w okresie 2005 do 2014, a ta sama tendencja ma być również w roku 2015, pomimo różnych zawirowań, embarg i problemów, ponad 4,5-krotny wzrost eksportu rolniczego i przetworów rolnych, produktów żywnościowych z Polski. Jaka jest struktura tego eksportu? Ano podobna jak struktura produkcji. Zauważcie Państwo, mięso i produkty mięsne, warzywa i owoce, zboża, mleko i produkty mleczne, słodycze i cukier i słodycze. Tutaj są również te rośliny związane z produkcją papierosów, tytoń i tak dalej. Jak Polska może się przyczyniać do rozwiązywania problemów zaspokojenia żywności w świecie? Zauważcie Państwo, przedstawiłem tutaj dwa rysunki wynikające z opracowań FAO-skich, raportów FAO. Otóż tutaj na pierwszym rysunku mamy przyrost globalnej konsumpcji mięsa w świecie. Zauważcie Państwo, od 1961 do 2025 roku 7-krotnie wzrośnie spożycie mięsa na świecie. Ono nie wzrasta z reguły w tych bogatych krajach aż tak bardzo. W Stanach Zjednoczonych jak było 120 kg na rok na osobę, tak i ono jest. W Argentynie podobnie, bo są takie tradycje, bo stać na to. Natomiast wzrost
następuje przede wszystkim w krajach biednych. A biedne społeczeństwa konsumują przede wszystkim tanie mięsa, a więc nie wołowinę, nie tę wołowinę, tylko ten przyrost następuje, proszę Państwa, w wieprzowinie i to jest przede wszystkim Azja. Połowa wieprzowiny jest konsumowana obecnie przez Chiny. Połowa światowej produkcji wieprzowiny. I tam mielibyśmy możliwości eksportowania. Również Japonia jest wielkim odbiorcą dobrego jakościowo mięsa, ponieważ ich własna produkcja jest ograniczona. Oni przede wszystkim rybkami się tam pożywiają, ale tam uzyskuje się najwyższe ceny. Również, a właściwie najszybciej wzrasta, proszę Państwa, produkcja i spożycie drobiu. I to na tym dolnym rysunku, jak Państwo spojrzycie, to te przyrosty od roku 2007 do 2050 szacowane są na 1,5–2-krotne. Na przykład 2-krotny przyrost produkcji mięsa drobiowego. Polska jest wysokiej klasy specjalistą w produkcji mięsa drobiowego i możemy tutaj uzyskać wiele sukcesów, eksportując nie tylko na rynki azjatyckie, ale również afrykańskie, tak egzotyczne rynki, które stały się przedmiotem naszych zabiegów eksportowych w sytuacji pogorszenia się koniunktury, na przykład na rynkach wschodnich. Pomimo tej dekoniunktury na wschodzie, nasi producenci, nasi eksporterzy uzyskują duże sukcesy. A teraz, proszę Państwa, przechodzę do tej sfery technicznego wyposażenia rolnictwa i uwarunkowania tego wszystkiego, co jest związane z produkcją rolną. Proszę Państwa, myśmy w roku 90 przeżyli załamanie produkcji maszyn i ciągników rolniczych. Były dwie przyczyny. Zauważcie Państwo, że w roku 85 myśmy produkowali blisko 60 000 ciągników. To była słynna licencja Massey Fergusona dla Ursusa, gdzie produkcja planowana była na 60 000 i praktycznie dochodziła do tej wielkości. W końcowych latach poprzedniego systemu ta produkcja spadała, zarówno powiedzmy maszyn prostych, pługów, jak i ciągników, jak i kombajnów ziemniaczanych. Bardzo duży eksport, który istniał do krajów Związku Radzieckiego, raptownie załamał się w roku 90 z tego powodu, że Polska przeszła na rozliczenia dolarowe w handlu zagranicznym. Wcześniej mieliśmy bądź wymianę barterową, bądź opartą o rubla transferowego. I jak przestaliśmy sprzedawać za ruble, a chcieliśmy za dolary, to Rosjanie zrezygnowali z zamówień. Tu w tym okresie nastąpił, proszę Państwa, załamanie i właściwie krach w polskiej produkcji maszyn i urządzeń rolniczych w kraju. Producenci szukali, czym by się można zająć, dlatego że na rynku wewnętrznym również nastąpiło załamanie, a nastąpiło załamanie przede wszystkim z uwagi na urealnienie cen. Ceny maszyn rolniczych wyrażone w jednostkach produkcji rolniczej, czyli albo w kwintalach zboża, albo w kilogramach żywca, wzrosły od 3, proszę Państwa, od 3 do 10 razy. Dla kombajnów na przykład zbożowych ten wzrost był około 10-krotny, czyli 10 razy tyle produktów rolnych trzeba było sprzedać, żeby można było kupić tę samą maszynę. Oczywiście wynikało to również z tego, że w poprzednim systemie każdy rolnik, nawet 10-hektarowy, chciał mieć swój kombajn, swój ciągnik, pomimo że wiedział, że go nie będzie racjonalnie używał, że warunki jego gospodarstwa nie pozwalałyby na zamortyzowanie tak drogiej maszyny. Takie było nastawienie i dlatego była tak wielka produkcja, która
po prostu nie dawała efektu produkcyjnego. Nastąpiło w tym okresie 90-97 bankructwo kilku dużych polskich przedsiębiorstw, ale następowała również restrukturyzacja oparta przede wszystkim na polskim kapitale. Na kapitale pracowniczym, na możliwości przekształcania przedsiębiorstw w spółki pracownicze. Tylko kilka przedsiębiorstw dużych koncernów zachodnich weszło do Polski, między innymi CNH, Kongsgilde, de Laval, które przejęły polskie fabryki. Nie było inwestycji typu Greenfield, jak to się mówi, od zera w produkcję maszyn rolniczych w Polsce. W tym okresie lat 90. była bardzo silna konkurencja na rynku maszyn rolniczych w Polsce, zarówno maszyn nowych, ale przede wszystkim maszyn używanych, sprowadzanych z Niemiec głównie i z Holandii. Ale ta sytuacja zmusiła polskich producentów maszyn rolniczych do radykalnego podniesienia jakości i wejścia w kooperację z partnerami zagranicznymi, bądź to eksportując wyroby typu no-name, bądź też eksportując prostsze zespoły. To podniesienie jakości, wdrożenie systemów zapewnienia jakości spowodowało, że polski przemysł maszyn rolniczych pod względem jakościowym dostosował się do poziomu europejskiego. Spełnić musieliśmy wszystkie wymogi wynikające z dyrektyw maszynowych, z dyrektyw Unii Europejskiej. Dzisiaj w Polsce działa ponad 200 producentów maszyn rolniczych. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które oczywiście bardzo chętnie korzystają i jest to bardzo pozytywne działanie zarówno rządu polskiego, tutaj ukłon w stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w stronę NOT-u, która poprzez te programy specjalne wspomaga przedsiębiorstwa produkujące maszyny rolnicze do ich modernizacji. Następuje również wzrost popytu na rynku krajowym, zarówno opierające się o środki unijne, jak i środki krajowe. Następuje również eksport. Oczywiście przedsiębiorstwa i producenci maszyn rolniczych zmodernizowali, unowocześnili sposób przygotowania maszyn, opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej. Wykorzystujemy nowoczesne systemy do projektowania maszyn, do przeprowadzania analiz kinematycznych. Dokumentację konstrukcyjną opracowujemy bardzo szybko, znacznie szybciej niż robiliśmy to kiedyś. Również, proszę Państwa, dzięki otwarciu gospodarki na inne kraje mamy możliwość stosowania specjalistycznych komponentów do maszyn. Większość polskich maszyn, na przykład z tej sfery ochrony roślin, opiera się na produkowanych masowo, dobrych pod względem jakościowym komponentach sprowadzanych z Włoch. Ta współpraca pozwala nam konkurować naszymi maszynami na całym rynku Unii Europejskiej. Możemy stosować badania na systemach komputerowych. No, to się powinno pokazać, jak się wywraca, ale się nie chce wywrócić. Nie, nie chcę. Nie chcę. Musicie sobie Państwo wyobrazić, że potrafimy na takich modelach matematycznych, nie budując prototypu z blachy,
szybko dokonać analiz kinematycznych, na przykład w tym przypadku analizy stateczności wozu asenizacyjnego, w którym tam w środku jest gnojowica, który poruszając się po pochyłościach ma określone ograniczenia i te ograniczenia potrafimy sprawdzić na systemie komputerowym bez potrzeby budowania modelu. Tym bardziej, że w maszynach rolniczych, proszę Państwa, przez zbudowanie modelu niekiedy musimy czekać cały rok do sprawdzenia go w warunkach rzeczywistych, bo czekamy na sezon agrotechniczny. Także tutaj to przyspieszenie okresu przygotowania produkcji znacznie się skróciło. Stosujemy nowoczesne materiały, nowoczesne technologie, nowoczesne wyposażenie produkcyjne dla wytwarzania maszyn rolniczych. Oczywiście na przykład to unowocześnienie technologii jest bardzo widoczne również w obszarze przetwarzania żywności. Stosujemy wirtualne, szybkie prototypowanie. Stosujemy nowe technologie i nowe linie produkcyjne ponieważ przeciągnąłem, to chyba reżyser mi zabronił wyświetlać animacji. Konstruujemy również nowe maszyny, które na przykład jak ta pozwalają naprawiać infrastrukturę rolniczą, które umożliwiają konserwację rowów melioracyjnych w jednym przebiegu. No niestety nie uda mi się tego programu i prezentacji mojej pokazać w ruchu. Te innowacyjne maszyny, proszę Państwa, one pozwalają rolnikowi zwiększyć wydajność, zwiększają komfort jego pracy i zwiększają również bezpieczeństwo. To jest kabina nowoczesnego kombajnu, która wymaga oczywiście od rolnika wysokich umiejętności technicznych i kompetencji, ale wielokrotnie pozwala mu zwiększyć wydajność i wymaga też pewnego doświadczenia, a o bezpieczeństwie pracy i komforcie to już nie mówię. Proszę Państwa, żeby zakończyć mocnym i takim wymiernym akcentem, zechcą Państwo zwrócić uwagę na przebieg wypadkowości w rolnictwie. Zauważcie Państwo od 1993 roku, co się dzieje z liczbą wypadków w rolnictwie, a tu z liczbą wypadków śmiertelnych. Są dwie przyczyny tego zjawiska. Pierwsza przyczyna to jest wyższy poziom bezpieczeństwa maszyn, dostosowanie maszyn rolniczych do wymogów Unii Europejskiej i unowocześnienie parku maszynowego. Druga przyczyna to są zmiany pokoleniowe wśród rolników, gdzie do działalności rolniczej przychodzą młodzi ludzie, dobrze wykształceni, dobrze rozumiejący technikę i potrafiący ją bezpiecznie wykorzystać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i przepraszam, że przeciągnąłem.